W 2017 roku światło dzienne ujrzał pewien artykuł naukowy. I nie chodziło tu o jakąś drobną poprawkę czy ulepszenie. To była praca, która kompletnie zmieniła zasady gry. To opowieść o tym, jak zaledwie 8 stron tekstu stało się fundamentem dla praktycznie każdej zaawansowanej sztucznej inteligencji, z której korzystamy na co dzień. No dobrze, zobaczmy, o co w tym wszystkim chodzi. Często zastanawiamy się, jak te wszystkie narzędzia AI, tłumacze, chatboty tak naprawdę rozumieją to, co do nich piszemy. Większość z nas pewnie myśli, że czytają zdanie słowo po słowie, krok po kroku, tak jak my. Ale prawda jest o wiele bardziej fascynująca. Sztuczna inteligencja nie przetwarza języka liniowo. Zamiast tego w jednym momencie patrzy na całe zdanie, całe, i od razu analizuje relacje między wszystkimi słowami. To pomysł, który wydaje się prosty, ale w tamtym czasie był absolutnie rewolucyjny. I to zdanie, właśnie to, pochodzi z artykułu Attention is all you need, opublikowanego w 2017 roku przez Ashisha Vaswaniego i jego kolegów z Google. To jest ten moment, to jest ten dokument, który odpalił iskrę i zapoczątkował współczesną rewolucję w AI. Żeby naprawdę zrozumieć, jak ogromny to był przełom, musimy na chwilę cofnąć się w czasie. Zobaczyć, jak wyglądał świat AI przed 2017 rokiem, bo wtedy dominujące modele miały pewien fundamentalny problem, który strasznie spowalniał cały postęp. Wyobraźmy sobie, że próbujemy przeczytać i zrozumieć jakieś długie, skomplikowane zdanie, ale patrzymy na nie przez taką malutką szczelinę, która pokazuje tylko jedno słowo naraz. No, mniej więcej tak działały stare modele, jak na przykład rekurencyjne sieci neuronowe, czyli RNN. Przetwarzały dane w sekwencji, słowo za słowem, co tworzyło, gigantyczne ograniczenia. To porównanie idealnie pokazuje, o co chodzi. Po lewej mamy stary, liniowy model, a po prawej nowy, równoległy. Zamiast czekać, aż jedno słowo się przetworzy, żeby przejść do następnego, nowa metoda pozwalała analizować wszystko naraz. To był po prostu gigantyczny skok w wydajności. Autorzy artykułu doskonale wiedzieli, co jest nie tak. Ta cała sekwencyjność uniemożliwiała wykorzystanie pełnej mocy nowoczesnych kart graficznych. Ale co gorsza, te modele miały problem z pamiętaniem początku zdania, gdy docierały do jego końca. To trochę tak, jakbyśmy czytali długi akapit i zanim dotarli do końca, zapomnieli, kto był głównym bohaterem. No i właśnie wtedy nadszedł ten moment. Aha! Zespół z Google zaproponował coś radykalnie nowego. Rozwiązanie, które omijało wszystkie te problemy. A tą ideą był mechanizm self-attention, czyli samouwagi. Mówiąc najprościej jak się da, mechanizm samouwagi pozwala modelowi spojrzeć na każde słowo w zdaniu i ocenić, jak bardzo jest ono ważne dla każdego innego słowa. Zamiast czytać po kolei, w jednym momencie tworzy taką dynamiczną sieć połączeń, która odzwierciedla cały kontekst i znaczenie. Weźmy taki prosty przykład. Mamy zdanie. Robot upuścił szklankę, ponieważ ona się stłukła. No i jest tu pewna niejednoznaczność. Do czego odnosi się słowo ona? No, dla nas odpowiedź jest oczywista, ale dla maszyny to jest prawdziwe wyzwanie. Ona musi jakoś zrozumieć, że ona to szklanka, a nie robot. Stare modele miały z tym ogromny problem, szczególnie gdy te powiązane słowa były daleko od siebie w tekście. I to jest właśnie cała magia mechanizmu self-attention. W jedynym kroku tworzy on bardzo silne połączenie między słowem ona a słowem szklanka, nieważne jak daleko od siebie stoją. I w ten sposób problem niejednoznaczności znika. Kontekst jest rozumiany błyskawicznie. Na fundamencie tej genialnej w swojej prostocie idei zbudowano zupełnie nową architekturę. Nazwano ją Transformer. Ta architektura, tak jak opisano to w artykule, składa się z dwóch głównych części. Mamy koder, którego zadaniem jest odczytanie i zrozumienie tekstu wejściowego, oraz dekoder, który na tej podstawie generuje wynik, np. tłumaczenie. I co ważne, obie te części na potęgę korzystają z mechanizmu self-attention. Ale co ciekawe, autorzy poszli jeszcze o krok dalej. Zamiast jednego mechanizmu uwagi zastosowali ich kilka, działających równolegle. Nazwali to multi-head attention, czyli uwagą wielogłowicową. Można to sobie wyobrazić tak, jakby kilku różnych ekspertów w tym samym momencie analizowało to samo zdanie. Jeden patrzy na gramatykę, drugi na znaczenia poszczególnych słów, a trzeci na ogólną strukturę. Wszystko dzieje się naraz. No dobrze, świetny pomysł to jedno, ale teoria to nie wszystko. Potrzebne były dowody, twarde dane. I autorzy je dostarczyli, pokazując czarno na białym, dlaczego ich metoda po prostu deklasuje to, co było wcześniej.
Ta tabela, oparta na danych z artykułu, mówi wszystko. W starych modelach im dłuższe było zdanie, tym więcej obliczeń było potrzebnych, żeby połączyć ze sobą odległe słowa. A w przypadku self-attention ta liczba jest stała i wynosi 1. Dokładnie 1 krok. To kompletnie zmieniło zasady gry, jeśli chodzi o skalowalność, zwłaszcza w czasach, gdy karty graficzne, stworzone do takich właśnie równoległych obliczeń, stawały się coraz potężniejsze. A jakie były wyniki w praktyce? W standardowym teście tłumaczenia z angielskiego na niemiecki Transformer osiągnął wynik 28,4 w skali Blue. To jest taka miara jakości tłumaczenia. Im wyższy wynik, tym lepiej. I to był wtedy nowy, absolutny rekord. Pobił wszystkie istniejące modele o ponad 2 punkty, co w tej dziedzinie jest przepaścią. Ale wiecie, co jest w tym wszystkim naprawdę zdumiewające? Czas treningu. Ten rekordowy wynik osiągnięto w zaledwie 3,5 dnia na 8 procesorach graficznych. To był zaledwie ułamek czasu i kosztów, jakich potrzebowały konkurencyjne modele, żeby osiągnąć gorsze wyniki. Skutki publikacji tego artykułu wykroczyły daleko poza świat nauki. To był tak naprawdę początek zupełnie nowej ery w dziedzinie sztucznej inteligencji. Wnioski były proste i druzgocące dla starych metod. Okazało się, że cała ta skomplikowana maszyneria modeli rekurencyjnych była w zasadzie niepotrzebna. Tak jak sugerował sam tytuł artykułu Attention is all you need. Uwaga to wszystko, czego potrzeba. I to jest kluczowy wniosek z całej tej historii. Transformer nie był po prostu trochę lepszym modelem. Był kluczem, który idealnie pasował do zamka, jakim była rosnąca moc obliczeniowa. On otworzył drzwi do trenowania naprawdę gigantycznych modeli językowych na zbiorach danych, o jakich wcześniej nikt nawet nie marzył. I tak dochodzimy do dzisiaj. Od GPT-4 przez modele Gemini, aż po tłumacze i asystentów głosowych w naszych telefonach, absolutnie wszystkie te technologie opierają się na architekturze Transformera. Jeden przełomowy pomysł, opisany na kilku stronach, stał się fundamentem technologii, która definiuje naszą teraźniejszość i z pewnością zdefiniuje naszą przyszłość.